Chodziło Ci po głowie, czym na co dzień zajmują się programistki i programiści? A może ciekawi Cię, jak wygląda praca w naszej firmie? Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś twierdząco, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego odcinka vloga pod tytułem Dzień z życia programistki Codewise. Cześć! Ja nazywam się Beata i zajmuję się frontendową częścią naszych aplikacji, które tworzymy w Codewise. Jeszcze kilka lat temu opisałabym dzień pracy zupełnie inaczej, jednak czas pandemii wywołał pewne zmiany. Obecnie wszyscy pracujemy w modelu hybrydowym. Każdy z nas dostosowuje swój grafik do siebie i decyduje, kiedy pracuje z domu, a kiedy z biura. Zdarzają się dni, kiedy większość osób spotyka się i dyskutuje nad zadaniami w biurze, ale też takie deszczowe, w które większa część zespołu pracuje z domu. Przejdźmy teraz wspólnie od poranka do wieczora typowego dnia pracy w Codewise. Kawa. Niezależnie czy w danym dniu, niedługo po przebudzeniu uruchamiasz komputer w domu, czy przyjeżdżasz do biura, kawa to dla większości obowiązkowy punkt dnia. Poranek z reguły zaczyna się od sprawdzenia maili, przejrzenia tablicy z zadaniami i zaplanowania sobie dnia. Kawa jest wtedy idealnym kompanem. Wspomniałam o tablicy z zadaniami. Jest to element metodologii Scrum, w której pracuje nasz zespół. Tablica odzwierciedla aktualny postęp prac i w naszym zespole dzieli się ona na kilka kolumn, w których znajdują się kolejno zadania do zrobienia, w trakcie pracy, testowane i gotowe. Warto w tym momencie wspomnieć, że w naszej firmie nie ma dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie nowych funkcjonalności. Odpowiadamy za cały proces tworzenia, od kodowania aż po deploymenty na produkcję. Dzięki temu w zespole panuje atmosfera pełnego zaangażowania i dbałości o aplikację. Kładzie to na nas duże poczucie odpowiedzialności za aplikację, ale też swobodę tworzenia. Zdarzają się dni, kiedy nowe funkcjonalności czy poprawki wrzucane są na produkcję kilkakrotnie. Wracając do naszego dnia, po ogarnięciu i zaplanowaniu pracy zaczyna się kodowanie. A w zasadzie zastanawianie się nad rozwiązaniem problemu, pisanie kodu, testowanie, zmienianie podejścia, szukanie artykułów w wyszukiwarce, a potem ponowne kodowanie i testowanie. Jestem zdania, że jak nie znajdziesz wskazówek odnośnie Twojego problemu na pierwszych 3 stronach Google'a, a Stack Overflow milczy na ten temat, to będzie to ciężki dzień. W naszym zespole każdy sam organizuje sobie czas i albo ze słuchawkami na uszach oddaje się we nie na kilka godzin, albo robi przerwy na przewietrzenie umysłu. Niezależnie, czy jest to spacer na świeżym powietrzu, masaż czy wycisk na siłowni pod czujnym okiem trenera, czasem oderwanie się od komputera pomaga zebrać myśli i z nowymi pomysłami i energią wrócić do zadania. Następnym standardowym punktem dnia pracy jest spotkanie nazywane Daily Scrum. Zbiera się wtedy cały zespół, w naszym przypadku na spotkaniu online, gdzie przechodzimy kolejno po zadaniach z naszej tablicy i każdy opowiada, jaki jest postęp pracy. Warto podkreślić, że takie podejście przechodzenia zadanie po zadaniu pozwala nam odnieść się do każdego tematu ze szczegółami i wyeliminować ogólniki typu pracuję nad przypisanymi do mnie rzeczami. Zdarzają się też dni, kiedy spotkań jest więcej. Ciekawym punktem są tech backlogi, czyli spotkania, na których omawiamy problemy i błędy, jakie wydarzyły się ostatnio oraz przechodzimy przez listę zadań technicznych. Zawsze staramy się wciągnąć do sprintu kilka technicznych rzeczy, aby nie dopuścić do narastania długu technicznego. Niecodziennymi, ale ciekawymi spotkaniami są organizowane przez nas Dev Discussions, które odbywają się raz na pół roku. Podczas takiego spotkania każda osoba z zespołu rotacyjnie rozmawia 1 na 1 z innymi członkami zespołu. Zazwyczaj jest to miejsce na dawanie sobie szybkiego feedbacku na temat naszej pracy, ale zdarza się też, że wychodzi z tego bardzo ogólna rozmowa. W naszym zespole cenimy sobie kulturę feedbacków i doceniania siebie nawzajem i mamy do tego prężnie działający kanał na Slacku, gdzie można dać lub otrzymać kudosa za pomoc lub ogarnięcie jakiegoś tematu. Ale odejdźmy na chwilę od spotkań, bo nie możemy zapomnieć o jedzeniu. Jeśli jesteśmy w biurze, razem zamawiamy jakiś catering lub każdy nurkuje do lodówki po to, co przyniósł sobie z domu. Nieformalna reguła mówi, że wrzucanie spotkań w porze obiadowej jest wysoce niestosowne. Po lunchu wracamy z powrotem do naszych zadań. Nie zawsze dni wyglądają tak spokojnie. Czasem zdarzy się pożar i coś przestanie działać. Nie mamy dodatkowego support teamu, więc sami staramy się rozwiązać problem najszybciej jak to możliwe. W spokojniejsze dni można znaleźć godzinkę na poczytanie o technologiach, w których pracujemy, albo nadgonić nowinki z branży AdTech. Możemy też zarezerwować sobie cały dzień na naukę. Jest to tak zwany training day. Każdy z nas może wykorzystać ten czas w sposób, jaki najbardziej mu odpowiada.
czytając książkę lub artykuły naukowe, robiąc szkolenia czy uczestnicząc w konferencjach. Sama miałam okazję uczestniczyć w JSConf organizowanej w Budapeszcie na początku lata i była to niesamowita dawka nowej wiedzy i motywacji. Jeszcze ostatnie sprawdzenie maili, Slacka i wrzucenie kodu do repozytorium i każdy może zająć się swoimi sprawami. Rodziną, przyjaciółmi czy hobby. No chyba, że akurat trafi się nam zespołowa integracja. Wtedy lubimy wyskoczyć razem na wieczorne piwko. I to tyle. Mam nadzieję, że od tej pory praca programistów nie będzie już dla Ciebie niewiadomą, a jeśli planujesz zmianę pracy, to dzisiejszy odcinek może nawet zachęci Cię do spróbowania sił w naszej firmie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy filmik, to nie zapomnij o kciuku w górę i subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków vloga Codewise Decoded. Do usłyszenia. Cześć!